Występująca niekiedy u papug agresja może mieć bardzo różne przyczyny. Częstą przyczyną występowania zachowań agresywnych jest niewłaściwa dieta. Chcemy dla naszych papug jak najlepiej. Staramy się podawać im karmę możliwie najlepszą i taką, która jak nam się wydaje, spowoduje, że będą dobrze odżywione i będą zadowolone. A tymczasem okazuje się, że możemy przedobrzyć. Podawanie papugom często pokarmów, które nam wydają się najlepsze, powodują, że zachowania naszych pupili daleko odbiegają od tych, jakie sobie wymarzyliśmy. Czy wszyscy Państwo zdajecie sobie sprawę, że spożywanie cukru, i to zarówno buraczanego, który stanowi istotny składnik słodyczy, jak i tego, który w postaci fruktozy zawierają słodkie owoce, może wywoływać agresję? Każdy może w dowolnej wyszukiwarce internetowej znaleźć ogromną ilość wyników badań psychologicznych dzieci, jednoznacznie łączących nadmiar słodyczy z nadpobudliwością i agresją. Pozornie wydaje się, że dżungla zapewnia wszystkim swoim mieszkańcom dostatek pokarmu. Ale jednak okazuje się, że w pewnych okresach, kiedy dojrzewają najbardziej poszukiwane owoce, kiedy są one najbardziej dojrzałe, soczyste, najsmaczniejsze, konkurencja, aby je zdobyć, jest ogromna. Jak myślicie, które z tych zwierząt jest zwinniejsze, lepiej porusza się w gałęziach drzew i ma większe szanse zdobycia najlepszego pokarmu? You need to understand that parrots in the wild eat green fruits and green pods and green seeds. They don't eat ripe fruit and ripe seeds because they would then directly compete with monkeys, with fruit-eating bats, with soft-billed birds. So they don't really need all of this sugar that we feed them in apples and in grapes. I recommend that you feed more vegetables and that you also understand that many of them have high beta-carotene requirements, high vitamin A requirements. And the best way to give this beta-carotene, to make it accessible to the birds, is you blanch or you steam certain vegetables. Carrot, the American yellow sweet potato, pumpkin, that you steam broccoli. And that you focus on vegetables more than fruits because they don't have all the sugars. If you give a cockatoo that is agitated, lots of sweet things, it's only going to get more agitated. So feed more vegetables. Tak więc musimy być świadomi, że nadmiar cukru spożywanego przez nasze papugi w zbyt soczystych, dojrzałych owocach może negatywnie wpływać na ich zachowanie. A najwięcej cukru zawierają białe owoce, jak na przykład winogrona, jabłka, gruszki. Tak więc zarówno w codziennym żywieniu, a już szczególnie w okresach, kiedy na zachowanie naszych papug wpływają również inne czynniki, o których postaram się opowiedzieć w kolejnych filmach, powinniśmy ograniczyć im spożywanie cukru, nawet w tych najbardziej smacznych, dojrzałych owocach, zastępując je większą ilością świeżych warzyw, które są zdecydowanie lepsze w diecie naszych ptaków. Prawidłowość ta wydaje się dotyczyć większości gatunków papug. Pewnym wyjątkiem, moim zdaniem, wydają się być lorysy, które żywią się głównie dojrzałymi owocami. Ale być może u papug z tego rodzaju wykształciły się inne mechanizmy redukujące negatywny wpływ cukru na ich zachowanie. Tak więc pamiętajcie, nadmiar cukru budzi agresję.